A dlaczego tu nie ma okien? A dlaczego ten sterownik wisi w piwnicy, a nie w części mieszkalnej? A dlaczego sterownik nie widzi temperatury wewnątrz i w oparciu o tę temperaturę nie buduje zasobu ciepłej wody? A dlaczego ten sterownik pokazuje nieprawidłowe ciśnienia sprężania i rozprężania? 69, cokolwiek to jest. Niskiego ciśnienia, tak? Okej. Dobra. To idziemy się bawić. No. Mamy błąd niskiego ciśnienia, monoblok. Prawdopodobnie problem z czynnikiem chłodniczym albo zaworem rozprężnym. Nic innego takiego błędu nie może nam tutaj wyrzucać. Wiesz, co mi się podoba w tej pompie? No. Ten stojak. Tylko. Okej. Dobra, koniec nagrywania, Jest idziemy ładny. do pracy. Czy jest szansa, że tylko te dwie? To dwie i to... Tak. 4. A jeszcze dziewicza. Bo podkładki nie pogubione. Spoko. O matko. Dobra. Dobra. Czekaj, jeszcze Pan spróbuje teraz ściągnąć w dół. Jeszcze to. No, poszło. No i teraz proszę, mistrzowie montaży. Oczywiście śruba, która przeszkadza, żeby zdjąć panel. No, skitu. Dobra, trzeba będzie poluzujemy i podniesiemy do góry. górę, nie? Dobra, poluzowaliśmy, udało się zdjąć panel. Jest taki dziwny zapaszek czuć. Znaczy taki spalenizny jakby. Jakby coś się tutaj dobrze grzało. Pompka jest Shinhu GPA 25 9HG, obiegówka. Tak, jest dziwny taki zapach. Tu chyba coś jeszcze się działo oprócz tego, że ten błąd niskiego ciśnienia występuje, ale to zaraz będziemy sprawdzać. Będzie. Łatwo. No, ktoś był silny. W fabryce. No, To się nikt, kluczem udarowym przykręcone. kurwa nie podpinał. Nie przeklinę, bo cię będę musiał wykwakać. Dobra. Masz rację. Będzie kwak, kwak. Nie można przeklinać nieładnie. Teścik już jest. O, jak od tego. No, a teraz zobaczcie, po czym można poznać, że pompa długotrwale pracowała bez czynnika. Jest rura, która jest tak stopiona, ponieważ tutaj było dobrze powyżej 120 stopni. Tutaj wygląda tak, ta otulinka jest jeszcze w miarę miękka, a tu jest normalnie obtopiona na rurce. O, nawet widać to przy czujniku. Więc prawdopodobnie tam jest 0,1. Co proszę pana, patrzymy spoczynkowe? Ja, pewnie, że patrzymy. Zobaczymy, czy jest 0, czy jest mniej niż 0. No, no, bo najpierw wyzerować, kurczę. Dobra, proszę pana. To jest to. Pan roztwierza, ja już tu patrzę. Klimatyzacja chłodnictwa. O, panie, nie jest źle. Pusta jak 0,27, to tam szczątkowe. 32. No, Czyli nic nie ma. no, po tym widać, że nic nie ma. Nie. No i to jest monoblok, więc no, będzie zabawnie. Teraz musimy odkopać, którędy ucieka. A to się wcale nie musi udać. No to tutaj wszystko dobrze. Tak, no. tu jest wszystko dobrze. Nie wydaje by się, no puściutka jest. Puściutka.
No, niedobrze. Niedobrze. To co? Proszę pana, jedziemy po azot. Magnes. Magnes, Zawór. azot. Jedziemy. I teraz jeszcze jest jedna fajna rzecz. Na dole jest olej. Jest olej. O. Nie wiem, czy tu będzie widać, ale tamtego oleju jest od cholery i ciut. O. Nie? Czyli prawdopodobnie wyciek. Prawdopodobnie na 100%. Co zakładam? Zakładaj rękawice, wszystko BHP. No i pamiętajcie, żeby test azotowy robić azotem, to jest azot na 100%. Dlatego, że jak ktoś robi test azotowy tlenem, to mu po prostu pompa wybucha. A pompy ciepła nie wybuchają. Tak. Chociaż wybucha. Same. Chyba, że się napełni ją tlenem, a tlen, Szkoda jak inwestora. wszyscy wiemy, Szkoda inwestora. dokładnie, a tlen, jak wszyscy wiemy, w kontakcie z olejem, który znajduje się w sprężarce, robi bum. Okej. Tak? Wrzuć im zdychę, co? Na początek. Myszkę? No. Tak pokażę. Czekaj, tu sobie odkręcimy. Jadę. Coś idzie. Coś idzie, coś sycy. No to trzeba będzie już zaraz mieć. No już mało. Się używa, to się niestety. tak. To się niszczy. Czekaj, zaraz wezmę tą zapalarę światłową. Nie wiem, czy będzie widać, może będzie, nie? Że jest tutaj, tam jest od cholery i ciut, to tak widać, jakby to było gdzieś w tamtym miejscu. Ten problem z uciekającym. Nawet widzę gdzie. Tak? Tak. O matko, tam to dolutować to będzie śmiesznie. Trzeba go będzie rozbierać. No. Dobra. Teoretycznie. Tak. I teraz Ale tak. myślę, że zabezpieczenia jakieś powinny zadziałać. No żeby- właśnie nie zadziałały, to jest najśmieszniejsze. Znaczy, że pompa jest bardzo dobra. Tylko zabezpieczenia nie zadziałały, bo dzięki temu mamy co robić. Dobra, czyli tak, tu mamy olej. Tu mamy olej, świetnie błyscy. I syczy. Może będzie słychać. Nie wiem, czy kamera to złapie, ale wygląda, że gdzieś w tym miejscu. Dobra, kładziemy pianę. Dobra, wiemy już gdzie. Jest sobie ta piękna banieczka. I Tak. dokładnie pod tą banieczką jest piękny otworek. A weź tam przytknij tak, żeby było No to będzie trudne. bardziej lewa strona. O, w tym O. miejscu. No. Nawet słychać. Dobra, no. Mamy to. Dobra, wypuszczamy ten azot i do lutowania. Dobra, mamy dziada. To w tym miejscu. Jest pęknięte, nie wiem, czy będzie widać na kamerze. Spróbuję to potem cyfrowo powiększyć. Więc zrobimy akcję i zalejemy całość lutowiem, żeby już się nie krzaczyło. Ok. Jest przyknięte. Generalnie to już po azocie będzie od razu. No, trzeba kupić. No. Tu mieliśmy złoczyńcę. Złoczyńca został zaklajstrowany. Całą lagę żeśmy tutaj naleli od dołu do niego. Teraz będzie git. Sprawdzamy. Azota. Dobra, 13,9 może być. I zostawmy. Będziemy czytać prasę w internetach. Dobra, cała od góry jest spryskana. No, Konrad rozrabia.
Tu nie widać, więc w teorii powinno być dobrze. A w praktyce zaraz będziemy wiedzieli. Idziemy po pompę próżniową. Jo. Bierzemy przewoda. Pan podłącza. Trzymaj to. Jedyny. Będzie czas start. Ok. Ok. Jest. Dobra, Konrad podniósł sprzęt, coś tam się świeci, pompka obiegowana już chodzi. To teraz 3 minutki i powinna wstać pompa. Dźwięk jest dziwny. Ale już przestał być. Grubszy temat, proszę Państwa. No dobra, mamy błąd wysokiego ciśnienia. Teraz zrobimy taki myk, że wymusimy jej magnesem wysokie ciśnienie na tym przyłączu, ponieważ pompa nie zawiera przyłączy na wysokim ciśnieniu. Niestety jest tam taki dziabąk, więc nie da się sprawdzić, co się dzieje. I za chwilkę będziemy wiedzieli, dlaczego są błędy. Wstała sprężarka. No i ciekawostka jest taka, że nie buduje tego wysokiego ciśnienia na tym naszym zaworku, czyli prawdopodobnie problemem jest zawór czterodrogowy rewersyjny. On się nie przełącza, bądź coś stało się takiego. No właśnie, mamy błąd i ciśnienie cały czas takie same. No a tutaj nic niestety się nie dzieje.